Każdy ma jakiś talent. Każdy przyszedł coś zrobić, coś w tym życiu tak naprawdę, tak? No i to nie jest nic nowego. W filmach różnych mądrych to widzieliśmy. Dużo mądrych ludzi o tym mówiło. Czasami w żarcie, czasami serio. No i co się z nami dzieje? Przynajmniej to stało ze mną. Powiedzmy, jaką mamy ten entuzjazm jako dzieci, pełni miłości i entuzjazmu do życia. Co się dzieje? Siadamy później, widzimy swoich rodziców. Coś tutaj nie do końca może działać. Później idziemy potencjalnie do kościoła. Tam też wkładamy się jakieś ramy. Później szkoła. No i generalnie, jakby to powiedzieć, przechodzimy przez maszynkę, w którym ten nasz entuzjazm, tego naszego talentu i tej unikalności, można powiedzieć, znika. Przynajmniej tak było u mnie. Zniknął. Wszedłem, powiedzmy, no rodzina, wiadomo, trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Dzieci, dom, kredyt i jakby powiedzieć, co dalej. Szukamy, tak? Wydaje nam się, że to jest to, bo powiedzieli nam, no i jakby to powiedzieć, przynajmniej ja uwierzyłem, że to rzeczywiście to, co oni mi mówili, będzie dla mnie działało. Stworzy mi super życie, będę miał super pracę, będę miał pieniądze, no i będę żył szczęśliwy do końca życia, no nie. No i tak, używałem jakichś swoich talentów, wciąż używam, ale jakby to powiedzieć, doprowadziło mnie to do depresji, tak? Miałem wszystko i ja tu sypie się moje ciało, jakieś choroby dziwne, przecież dbam o siebie, jakoś, przynajmniej tyle, co mi się wydawało, że dbałem. No i co? No i tak naprawdę później po latach różnej pracy dochodzi do mnie, że to wszystko, jakby powiedzieć, to chyba nie do końca ma sens. To nie mam nic przeciwko żadnemu systemowi, tak? Jakby to powiedzieć, bo zawsze to jest moje odbieranie systemu, nikogo nie obwiniam w żaden sposób, bo to w sumie ja wszedłem w ten system, tak? W to, jak jest stworzony i on ma swoje dobre strony, tak? Ale też, powiedzmy, ten potencjalny komfort i poczucie bezpieczeństwa, które może sprawiać, jakby to powiedzieć, krótko oddajemy chyba swoją duszę. I w całym procesie transformacji, który przeszedłem dość brutalnie przez ostatnie parę dobrych lat, chciałbym wrócić do takiej prostej rzeczy, tak? Że każdy może wybrać, tylko chodzi o to, żeby przechodzić, powiedzmy, nie wiem, czy teraz dzieci, czy nawet jak wychowujemy swoje dzieci, czy ewentualnie jacy wciąż my jesteśmy, tak? Bo póki oddychamy, póki dotąd jest czas na ewentualną zmianę. I chodzi o to, że by w tej swoim życiu każdy jaki ma, na każdym etapie ma. Nie mówię, że można się odłączyć od, powiedzmy, świata materialnego, tak? Od pieniędzy, trzeba zacząć żyć, nie każdy ma komfort, żeby sobie wyhodować jakieś tam jedzenie, czy też ma działkę, żeby być, powiedzmy, czy założyć panel solarny, więc to jest wszystko potrzebne. Też trzeba wlać do baku wciąż, czy też naładować. Więc ja nie mówię, żeby się odłączyć i każdy w jakiś sposób musi zapełnić te potrzeby, ale chodzi o to, żeby iść trochę dalej, tak? No bo, powiedzmy, przychodzimy tu po coś, tak? Zakładam, że przychodzimy tu nie tylko, żeby przeżyć, co też wiele osób już potwierdza, mówi się o tym. Więc jakby to powiedzieć, skoro przychodzimy tutaj, żeby nie tylko przeżyć, powiedzmy prokreacja, tylko przychodzimy tutaj, żeby może mieć coś też przyjemności. Wiadomo, są tutaj różne teorie, że przychodzimy, że życie, powiedzmy, to na tej planecie jest po to, że w tym całym łańcuchu pokarmowym musimy wciąż przeżyć. No i tak, częściowo tak, no ale też dzięki temu budujemy pewnego rodzaju doświadczenie. I w zależności jak doświadczenie budujemy, możemy iść dalej. No i co jest tym dalej, tak? Czy jesteśmy w stanie się odważyć, pomyśleć, czy jednak jesteśmy unikatowi, mamy coś do wniesienia tutaj, nie tylko przeżyć, tak? I odważyć się poza tym, co nauczyliśmy się, zrobiliśmy, odnaleźć to właśnie tego prawdziwego siebie. Czy też prawdziwą siebie, tak? To nie chodzi o to już, tylko chodzi o to, żeby znaleźć, co jest tym czymś moim?
co nie tylko jest, jakby to powiedzieć, jest moim talentem, czy też to, co chciałem włożyć, ale de facto, jakby to powiedzieć, jeśli to jest to i to odnajdziemy, to jest też, jakby powiedzieć, bardzo możliwe, i ja to udowodniłem, i też wiele pacjentów, z którymi pracowałem, czy też osoby, które konsultowałem, też to potwierdziły. Właśnie o to chodzi, o odnajdowanie, aby pracę nad tym, żeby odnaleźć to, co lubimy robić, to, co kim jesteśmy. I de facto może nie od razu rzucić transformację i okej, ja chcę być, wiesz, no powiedzmy mój przykład teraz, ja chcę być, nie chcę żyć informatyki, chcę być pisarzem i koniec. No nie da się, tylko właśnie po kolei może ośmielić się, może coś mi to mówi, lubię pisać, lubię się dzielić moimi doświadczeniami, lubię łączyć ten świat, który się powiedzmy nauczyłem teraz, będąc supermentalnym, może tym dzieleniem. Nie wiem, wciąż odkrywam, no ale generalnie co mogę powiedzieć, to jest to, sprawia mi to przyjemność, tak? I czuję się właśnie to, co mi troszkę brakowało, pracując jako sam w IT, troszkę, bardzo. Chodzi o to, żeby podzielić się tym, kim tak naprawdę jestem, moim doświadczeniem. No i nie wiem, dalej szukam, tak? Na razie staram się robić to, co robić, ale wiem, że jeśli tego nie robię, to się czuję źle. Tak? I to samo mogę potwierdzić z osobami, z którymi pracowałem, też to samo, nie czują się źle. Więc jakby to powiedzieć, być może właśnie odważanie się do tego, żeby sobie postawić poszukam tego. Moja głowa mówi, że to nie ma może sensu, nie będę mógł z tego żyć na początku, może kiedyś tak, ale spróbuję, tak? Odważę się poszukać, kim naprawdę jestem. Zaczynając od tego, co może lubię robić i odważyć się to robić. I nóż widelec, krok po kroku, w jakimś tam procesie transformacji, nie stanie się to dzisiaj, może właśnie odnajdziemy to szczęście, tą radość, właśnie będąc kim jesteśmy, przez to używając swojego talentu. Sam ten koncept był bardzo dla mnie trudny na początku. Jak to? Coś poza tym mentalnym, jakiś talent, przecież nie tak się nauczyłem w szkole czy gdzieś, więc jakby to powiedzieć, to jaki to ma sens, jak ja mogę żyć z jakiegoś pisania, czy z czego, z czego jak to, czy powiedzmy jakiejś terapii, gdzie tam, przecież to jak tu mam pracę, daj sobie spokój człowieku, więc jakby to powiedzieć, to nie chodzi o to, że tak było, więc, ale tak, odważyłem się, dałem pierwszy krok i tylko dostaję niespodzianki cały czas. Nie zawsze jest tak, jak chcę, zmagam się z moim ego, ale czuję się coraz lepiej każdego dnia. I przede wszystkim omijam te stany mojej, powiedzmy, depresji, czy też ewentualnie, kurczę, po co to wszystko robię, dlaczego, kim ja jestem. I powiedzmy, zaczynam mieć przyjemność z mojego życia. I tu nie chodzi, że ja nie miałem przyjemności, tak? Wcześniej to było inaczej, tak? Tylko jakby powiedzieć, tamten sposób poprzedni już nie wystarczał dla mnie i zacząłem chorować, powiedzmy stany jakieś depresyjne, brak sensu w życiu i tak dalej, tak? Dopóki właśnie się nie odważyłem, żeby popatrzeć na tę sytuację inaczej i zacząć szukać tego prawdziwego ja. I to jest niesamowite, więc dlatego zacząłem się też dzielić. Napisałem książkę o tym, bo jest to coś dla mnie pasującego, chciałbym, żeby tak naprawdę każdy mógł chociaż po trochu odważyć się i spróbować, tak? Otworzyć tą swoją puszkę Pandory, przekonań, jego, świadomych czy nie, czy też jej, i może wyjść poza to, żeby właśnie cieszyć się z tego życia, poza momentami, kiedy coś się napijemy, czy jesteśmy tylko właśnie być ze sobą w zgodzie, tak? Takiej zgodzie prawdziwej, bez nerwów, bez szarpania, tylko czuć się dobrze z samym sobą. Jakby powiedzieć, wypełniony, fulfilled, tak? Tym wszystkim, kim jesteśmy. Sprawiać przyjemność, cieszyć się z tego, co mamy, móc dostrzec to, co chcemy, to, co mamy, być za to wdzięcznym i dalej kreować, żeby właśnie to jest mój talent oddać światu, tak? Oddać, po to jesteśmy, bo właśnie wtedy, jak to robimy, i to czujemy się dobrze. Więc jakby to powiedzieć, właśnie tym pomagam ludziom, tak? Czy też przez inspirację, czy też pracę, odnajdywać ten talent, pomagać im w procesie, aby mogli zdjąć te wszystkie swoje rzeczy, które już nie działają, czy też są nieaktualne, i odnaleźć prawdziwego siebie. I zapraszam do kontaktu, czy też do followowania, czy też jakieś pytania, zapraszam. Jest to naprawdę niesamowite, jak możesz poczuć aż przez chwilę, zdjąć tą mgłę i zacząć być prawdziwym sobą.